Tak, dokładnie. Rynki finansowe to jest takie trochę pole walki. Cały czas jest chaos, wszystko się zmienia i warto mieć jakąś strategię, podejście do tego, by odnaleźć się w tym chaosie. Witam na moim kanale, na kanale Shaolin. Dzisiaj w materiale omówimy sobie różne podejścia na rynkach finansowych. Zaczynając od analizy technicznej, potem analizy fundamentalnej, a na końcu analizy ilościowej, czyli podejście quant. Mamy takie trzy podejścia, jeżeli chodzi o świat inwestycji. Tutaj w tym materiale będzie to subiektywne podejście. Jedną metodę będę bardziej zachwalał. Poprzednie dwie, czyli analizę techniczną, analizę fundamentalną, troszkę mniej, ale są to też dobre pomysły, żeby odnieść jakiś dobry wynik, jeżeli chodzi o rynki finansowe. I tutaj pierwsze podejście, czyli analiza techniczna, to sposób, w którym wykorzystujemy wykres i na tym wykresie staramy się odnaleźć różne figury geometryczne. Troszkę prześmiewczy sposób do tego podchodzę, ale też wykorzystuje się różne figury typu trójkąty, jakieś wybicia. Analityk techniczny między innymi wykorzystuje też takie rzeczy jak wskaźniki różne techniczne, na przykład wskaźnik RSI czy wstęga Bollingera, poziomy oporu lub wsparcia. To wszystko jest w analizie technicznej. Minusy tego podejścia są takie, że między innymi dużo analityków technicznych to jest mniejszość. Osoby, które faktycznie zarabiają w analizie technicznej, według mnie to promile, nawet nie procenty. Bardzo trudno jest być dobry w tej metodzie. Metoda jest prosta, zasady są proste, ale wprowadzanie ich, praktyka, czyli używanie ich na rynkach finansowych, nie jest to taka prosta sprawa. Przynajmniej z tego, co ja obserwuję i co widzę na przykład na rynkach finansowych. I analiza techniczna też doprowadza do tego, że taka osoba często jest mocno obciążona emocjonalnie. W niektórych przypadkach jest duże ryzyko, że pojawiają się zjawiska związane z hazardem. Trzeba mocno sobie stopować, jeżeli chodzi o pieniądze w analizie technicznej. Niektóre podgatunki analizy technicznej mogą powodować to, że granica pomiędzy samą analizą techniczną a hazardem jest bardzo cienka. Tak, analizę techniczną możemy też wykorzystywać nie tylko na rynkach finansowych, chodzi o akcje, papiery wartościowe, ale też na przykład na rynku kryptowalut. Często jest wykorzystywana przez traderów na rynkach związanych z kryptowalutami. I kolejny sposób to analiza fundamentalna, czyli tutaj najbardziej rozsławiona przez Warrena Buffetta, a jego ojca, czyli Grahama, który najpierw zaczął rozsławiać tą analizę fundamentalną, później bardziej ją udoskonalił Warren Buffett. I w skrócie metoda polega na analizie ekonomicznej danego przedsiębiorstwa, ocenienia w jakiej kondycji jest, jak jest wyceniana dana spółka, bo to głównie chodzi o akcje, o spółki i sprawdzenie potencjalnie, ile może w przyszłości być warta. Takim modelem często jest DCF, czyli na przykład dana spółka w danym momencie jest wyceniana na $35, a my staramy się
wycenić tą spółkę za pomocą analizy fundamentalnej i wychodzi nam to, że na przykład spółka z tego modelu jest warta $60. I wtedy wiemy, że cena aktualna, czyli to $30 na giełdzie, to jest niedowartościowana spółka i warto w nią zainwestować. Tak w skrócie można jeden ze sposobów analizy fundamentalnej określić. Metoda bardzo popularna. W sumie można powiedzieć, że wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, bo tam mistrzowie tej metody są najbardziej popularni. Na przykład oprócz wcześniej podanych osób jak Warren Buffett czy Graham, to mamy też Howarda Marksa czy Peter Lynch. Więc to są takie najważniejsze postacie, jeżeli chodzi o analizę fundamentalną. I ostatnie podejście, analiza ilościowa. Tutaj w tym slajdzie jest błąd, jest jakościowa, ale chodzi o ilościową. Analiza ilościowa quant, czyli takie podejście analityka danych, który wykorzystuje różne metody statystyczne, matematyczne do tworzenia modelów. Wykorzystuje się też wiedzę historyczną, wykresy z poprzednich lat. Wszystko to tworzy się do tworzenia różnych modeli, które powodują to, że wygrywa się na rynkach finansowych. Jest to takie podejście quant. I w ostatnim etapie powstają modele komputerowe oraz różne strategie związane właśnie z liczbami. I taką w sumie najjaśniejszą gwiazdą, jeżeli chodzi o postacie związane z analizą ilościową, no to Jim Simons. Niesamowity matematyk, profesor ze Stanów Zjednoczonych, który wprowadził tą metodę na najwyższy poziom. W początkowym okresie pracował na uczelni. Jim Simons wykładał m.in. na Harvardzie matematykę. Był w tym bardzo dobry, ale po jakimś czasie po prostu stwierdził, że już nie ma żadnego wyzwania. Wpadł w taką pułapkę schematu. Można powiedzieć, że troszkę wypalił się, jeżeli chodzi o nauczanie na uczelni i stwierdził, że potrzebuje nowego wyzwania, by iść do przodu. Akurat w tym czasie w Stanach Zjednoczonych trwała zimna wojna i powstała nowa komórka, tak zwana IDA, stworzona przez rząd amerykański. Instytucja militarna, która zatrudniała byłych matematyków do łamania kodów. Po prostu Jim Simons stał się kryptografem, który przez długi okres czasu pomagał w łamaniu sowieckich kodów Stanom Zjednoczonych. Wszystko trwało do wojny w Wietnamie, gdzie Jim Simons bardzo aktywnie działał, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie w tym konflikcie zbrojnym. Jego poglądy były mocno pacyfistyczne i postanowił zrezygnować z tego zajęcia i znaleźć sobie kolejne, jeżeli chodzi o swoje wyzwania. I tak Jim Simons stopniowo przeniósł się na rynki finansowe. Stwierdził, że ta dziedzina będzie odpowiednia do rozwiązywania jego matematycznych problemów i zdobycia sukcesu. I w tym wypadku dobrze obstawił, bo między innymi wykorzystując analizę ilościową, rozwinął ten temat do granic możliwości. Między innymi jego model analizy predykcyjnej jest wykorzystywany dzisiaj w uczeniu maszynowym. W początkowym okresie stosował taką metodę, która dzieliła rynek na 8 stanów i dzięki temu można było odpowiednio obstawiać dane aktywa w zależności jaki stan mamy na rynku.
To pomogło zdobyć pierwsze pieniądze e, naszemu genialnemu matematykowi. W swoim funduszu Jim Simmons zatrudniał cały świat naukowych. Oczywiście chodzi o byłych kolegów z uczelni, m.in. matematyków, statystyków, ale też byli programiści, fizycy, a nawet astronomowie, czyli cała śmietanka świata naukowego. Tworzenie tych wspaniałych algorytmów spowodowało, że w ciągu 30 lat jego fundusz średnio zarabiał 39,1% po odliczeniu podatków i opłat. Więc ten wynik jest fenomenalny, jeżeli chodzi o świat inwestycji. Oczywiście te wszystkie metody wykorzystujące komputery, analizę ilościową czy sztuczną inteligencję, są wyżynna w ogóle umiejętności, jeżeli chodzi o analizę ilościową. Oczywiście jest w historii osoba, która już wcześniej wykorzystywała analizę ilościową w sposób może trochę nieświadomy, wywodząca się z analizy fundamentalnej i zaraz przejdziemy do tej osoby. Tak, to jest Joel Greenblatt, amerykański naukowiec i profesor wykładający w Stanach Zjednoczonych, który napisał genialną książkę Mała książeczka, która podbija rynek. Stosował tam strategię, która polegała na tym, że wykorzystał w sumie 2 wskaźniki z analizy fundamentalnej do znalezienia na rynku amerykańskich najlepszych spółek. W sumie tych spółek w oryginalnej metodzie było około 3400. I w sumie stworzył algorytm, który próbował wygrywać z rynkiem. Mało tego, jego algorytm faktycznie wygrywał z rynkiem. Stworzył taką prostą zasadę, że w pierwszym okresie wyrzucił wszystkie spółki finansowe do swojego algorytmu. Następnie stwierdził, że spółki muszą mieć kapitalizację około 50 milionów. I tak coraz mniej było tych spółek i dochodzimy do najważniejszego punktu, czyli wykorzystywaniu 2 wskaźników analizy fundamentalnej. Pogrupował sobie w 2 kolumnach wszystkie spółki. W tym wypadku były to spółki z rynku amerykańskiego w liczbie 3400. I tak mamy ROIC, czyli zwrot zainwestowanego kapitału, i EBIT przez EV, czyli zysk operacyjny przez wartość przedsiębiorstwa. Tak w skrócie można opisać te 2 wskaźniki z analizy fundamentalnej. I dzięki temu miał już 2 kolumny. Oczywiście im wyższy wskaźnik, tym lepsza spółka. W pierwszej kolumnie grupował wszystkie spółki od 1 do ostatniego miejsca, no i w drugiej kolumnie tak samo. Następnie spółki, które miały było tutaj sumowanie tych 2 kolumn, także na przykład w sytuacji, gdzie spółka miała najniższy wynik z obydwu kolumn, była najlepsza. I tak z tych 3400 spółek powstało około 20 do 30. I między innymi Joel kupował te spółki przez okres 2 lat, co 2 miesiące, 3-4 spółki, także po 2 latach miał już zapełniony cały portfel. W sumie algorytm działał w taki sposób, że na koniec roku, w ostatnim tygodniu zakończenia, sprzedawał wszystkie spółki, które były na minusie. Następnie w nowym roku, pierwszy tydzień nowego roku, sprzedawał spółki wszystkie, które
były z plusem. I na nowo otworzył ranking spółek 20-30 najlepszych spółek i tak co roku zmieniał to. Teraz przejdziemy sobie do wyników jego algorytmu, magicznej formuły, tak się nazywa ten sposób, z książeczki, mała książeczka, która podbija rynek. Ogólnie ta książka jest ciężko dostępna w ogóle w internecie, jest białym krukiem, ciężko w ogóle gdzieś ją kupić. Oczywiście mówię w języku polskim. W języku angielskim jest możliwość do zdobycia, jest to troszkę prostsze. Ale przejdziemy sobie teraz do wyników. I tak na przykład jego sposób, ta magiczna formuła osiągnęła w tym okresie od 1988 roku do 2004 wynik średnio 33%, gdzie średni rynek na rynku amerykańskim zdobył 15%, a S&P 14%, więc pobił rynek naprawdę w bardzo dobry sposób. Były takie okresy, że nawet była strategia na minusie, tutaj minus 4%, albo na przykład zdobywała ledwo 2% w 1990 roku. Ale były też lata, gdzie było to 69%. Więc naprawdę jego strategia faktycznie działa. W dzisiejszym świecie niektórzy próbują kopiować tą strategię na różnych rynkach. Oczywiście na rynku amerykańskim najlepiej to wychodzi ze względu na liczbę spółek, których jest bardzo dużo, ale też niektórzy próbowali w Szwecji, w krajach Beneluxu, w Niemczech, w Polsce i też dodatnio to wychodziło. Oczywiście wyniki były troszkę niższe ze względu na to, że liczba spółek na tych giełdach jest ograniczona i mniejsza, ale sposób daje zarabiać i jest faktycznie dobrym sposobem. A szczególnie, że strategia nie jest skomplikowana i jest to w sumie korzystanie z analizy ilościowej. Wykres przedstawiony na tym slajdzie pochodzi ze strony Quant Investing. To jest źródło, czyli już sama nazwa wskazuje, że jest to metoda quant, czyli analiza ilościowa. Ogólnie stosowanie takich algorytmów, metod, gdzie mamy z góry określone reguły, jak postępujemy na rynku, właśnie jest stosowana na rynkach finansowych. Oczywiście wszystko, co tutaj zostało przedstawione, jest moją osobistą opinią. Nie jest to porada inwestycyjna i najlepiej przed zakupem, zrobieniem czy zastosowaniem jakiejś strategii dobrze jest ją zgłębić jeszcze bardziej, by dowiedzieć się wszystkiego o danej metodzie, spółce, kryptowalucie, cokolwiek tam znajdziecie. I to koniec w tym materiale. Żegnam. Shaolin.